Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Gdzie indeks WIG w 2023 roku? Najnowsze prognozy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która właśnie jeszcze teraz trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X Station 5 i z Bloomberga. Gdzie indeks WIG w 2023 roku? Najnowsze prognozy. Dzisiejsza sesja będzie szczególnie ważna dla polskich aktywów, ponieważ poznamy serię niezwykle istotnych informacji, z czego moim zdaniem najważniejsze są te o inflacji konsumenckiej, która o 10 naszego czasu zostanie przetransferowana na rynek i powinna zrobić dość sporo zamieszania, ale rynek będzie także dyskontował dane ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zaczynamy właśnie już końcówkę tygodnia z danymi z rynku pracy, które są teraz szczególnie istotne i oczywiście dzisiaj kończymy miesiąc, co dla rynków finansowych ma oczywiście bardzo duże znaczenie, dlatego też kształtowane się świece miesięczne mogą być teraz takim jakby dodatkowym czynnikiem, który będzie zwiększał albo zmniejszał zmienność w zależności od tego, na które instrumenty finansowe patrzymy. Ale przede wszystkim oczywiście zaczynamy od tych danych o inflacji dla naszego kraju, ponieważ wstępne dane za listopad sygnalizują, że ta inflacja ma jeszcze tylko lekko podrosnąć, ale jest sporo podmiotów, które zakładają, że jednak możemy być świadkami zaskoczenia i inflacja może spaść. I w takiej sytuacji oczywiście, gdyby doszło do zaskoczenia, żeby inflacja spadła, rynkowe reakcje powinny być bardzo wyraźne, ponieważ i w Polsce oczekujemy na pierwszą obniżkę stóp procentowych. W perspektywie końca tego roku, za chwilę zobaczymy, czy są na to rzeczywiste szanse, ale oczywiście w pierwszej kolejności rynek chce dostać jakieś potwierdzenie tego, że ścieżka inflacji będzie zachowywała się bardzo podobnie do tego, jak w projekcji inflacyjnej Narodowy Bank Polski ujął, że ma się to dziać, więc oczywiście im niższa będzie ta inflacja, ten odczyt, tym lepiej dla rynku krajowych aktywów, natomiast im wyższa inflacja, tym rynek będzie bardziej niepewny. Myślę, że taka powinna być reakcja, ale zobaczmy, jak tutaj rynek teraz, na czym teraz bazuje i czego oczekuje. Zaczynamy oczywiście od wykresu WIBOR-u 3-miesięcznego i w tym wypadku obserwujemy, że listopad generalnie zaczął przynosić spadki tego wskaźnika. To jest pierwszy spadek wskaźnika WIBOR od bardzo wielu miesięcy, czyli naprawdę moim zdaniem jesteśmy w momencie przełomowym, że rynek już zaczyna dyskontować możliwość czegoś nowego, co wcześniej nie było dyskontowane. Jeżeli zobaczymy na to, jak stawki na rynku pieniężnym obstawiają, co może się wydarzyć w grudniu na przełomie tego i przyszłego roku na stopach procentowych, to widzimy, że nie ma żadnej podwyżki stóp procentowych. Czyli wniosek jest taki, że przed tymi dzisiejszymi danymi, które w prognozach zakładają lekki wzrost inflacji, rynek nie prognozuje żadnej podwyżki stóp procentowych, więc nie obawiajmy się tego, że w grudniu stopy procentowe pójdą w górę. Rynek tego absolutnie nie czuje. Jeżeli zobaczymy, jak zachowują się te stawki mniej więcej w okolicach lata 2023 roku, to także widać, że nie ma żadnej dodatkowej podwyżki stóp procentowych. Jak jeszcze miesiąc temu pojawiała się kolejna podwyżka o 25 punktów bazowych, a tak 1,5 miesiąca temu były nawet jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w terminie do lata 2023 roku, to teraz na koniec listopada nie ma już żadnej dalszej podwyżki stóp procentowych w Polsce w tym cyklu podwyżek stóp procentowych. A jak zobaczymy na stawki na rynku pieniężnym na koniec 2023 roku, to obserwujemy, że rynek zaczyna już wyceniać obniżki stóp procentowych. Co prawda nie ma w rynku pełnej 25-punktowej obniżki stóp procentowych, ale rynek już zaczyna
zwiększać prawdopodobieństwo, że taka decyzja zapadnie. Jeżeli ten wykres na tych stawkach za rok spadnie poniżej poziomu 7%, to moim zdaniem, jeżeli tak się stanie po dzisiejszej sesji, to pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce pod koniec 2023 roku będzie już w grze i rynek będzie wyceniać, że pod koniec 2023 roku dojdzie do zmiany polityki monetarnej na gołębią, czyli na obniżanie stóp procentowych, że cykl obniżek stóp procentowych stanie się faktem. Więc moim zdaniem te dzisiejsze dane mają bardzo duże znaczenie. Odpowiedzą nam na pytanie, czy wzrośnie szansa na to, że w przyszłym roku będą obniżki stóp procentowych w naszym kraju. Każdy spadek inflacji w Polsce będzie zachęcał do tego, żeby właśnie wieścić takie tezy. I oczywiście, jeżeli okaże się, że inflacja faktycznie zaczyna spadać, jest lepsza niż zakładały prognozy, czyli że jest niższa, to moim zdaniem rynek obligacji powinien dyskontować to w formie dalszego spadku rentowności w kierunku średniej 200-sesyjnej. Ona przebiega na poziomie okolic 6,30. Do tej średniej 200-sesyjnej na polskich aktywach będziemy jeszcze wracać, dlatego warto zwrócić na to uwagę, że zbliżamy się do tej średniej. Natomiast myślę, że wyższe poziomy odczytów inflacji są już w cenach, więc moim zdaniem rynek bardziej zareaguje, gdyby się okazało, że inflacja jest niższa od prognoz, niż gdyby się okazało, że inflacja jest wyższa niż zakładały prognozy. I oczywiście widzimy teraz zachowanie rynku złotego. Gdyby się okazało, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest faktycznie osiągnięty, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, to moim zdaniem złoty jednak będzie się umacniać, że w takiej sytuacji będzie oznaczało to spory napływ kapitału do polskich obligacji, a polski złoty jest bramą wejściową i cały czas płaci na euro złotym ponad 3200 punktów swapowych na cały rok, więc to są po prostu gigantyczne, ogromne kwoty za samo przetrzymywanie krótkiej pozycji na euro złotym, czyli długiej w złotym. Więc to jest po prostu zaproszenie do tego, żeby kapitały w wielkiej ilości parkowały na rynku złotego i to pomimo ryzyka geopolitycznego. Widzimy to zjawisko już od ponad miesiąca, no i wygląda na to, że dzisiaj na zakończeniu świecy miesięcznej uda się ją zakończyć bardzo blisko minimów na euro złotym, na dolar złotym, co będzie sprzyjało temu, żeby wieścić dalszą aprecjację krajowej waluty, nawet być może odwrócenie średnioterminowe, być może nawet długoterminowych tendencji na złotym, jeżeli tylko euro-dolar pójdzie dalej w górę. Myślę, że takie powinny być wnioski z analizy kursu euro-złotego i dolar złotego, a poszczególne pary widzimy, że są na swoich kluczowych wsparciach krótkoterminowych, poziom 4,65 na euro złotym i 4,50 na dolar złotym. Jeżeli zostaną pokonane, no to euro złoty otworzy sobie perspektywę do spadku w rejon 4,55, a dolar złoty w okolice poziomu 4,30. I moim zdaniem jest to scenariusz bazowy na końcówkę tego roku. Daje temu scenariuszowi około 60% prawdopodobieństwa realizacji. I teraz przejdźmy już, kierujmy się już do odpowiedzi na pytanie, gdzie indeks WIG w 2023 roku, jakie są najnowsze prognozy. Zobaczmy teraz poszczególne subindeksy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Pierwszy to jest indeks małych spółek SWIG 80 i widzimy, że on właśnie testuje średnią 200-sesyjną, ale wzrost od swojego dna wynosi nieco ponad 10%. Myślę, że warto pamiętać te wartości. Jeżeli zobaczymy na indeks średnich spółek, indeks MWIG 40, to widzimy, że także zbliżamy się do tej swojej średniej 200-sesyjnej, ale odbicie ma już 17%. Kiedy zobaczymy na indeks WIG, to odbicie ma już 25%. Indeks WIG wszedł w techniczną hossę, ale także testuje średnią 200-sesyjną. I na koniec oczywiście indeks WIG 20, który w okolicach 1750, jak widzimy, się zatrzymał. Tutaj ma swój jakby punkt odniesienia. A dlaczego? Ponieważ wykres bardzo dobitnie to pokazuje, że jest to miejsce, gdzie przebiega punktowo średnia 200-sesyjna. To jest dokładnie poziom 1746 punktów. A odbicie od dna to jest ponad 30%, co oznacza, że na giełdzie papierów wartościowych kreuje koniunkturę zagranica, inwestorzy zagraniczni, a nie krajowi.
I to jest moim zdaniem bardzo dobra informacja. Natomiast chciałbym także zwrócić uwagę, że wszystkie indeksy giełdowe na warszawskiej giełdzie są dokładnie na średniej 200-sesyjnej, która ma bardzo duże znaczenie i polskie obligacje także zbliżają się do tej swojej średniej, co oznacza, że wszystkie polskie aktywa są w kluczowym miejscu. I rozstrzyga się teraz batalia, co się będzie dalej działo. Gdyby się okazało, że polskie aktywa pokonują równocześnie średnią 200-sesyjną, to znacząco spadnie prawdopodobieństwo i spadków indeksów giełdowych, wzrośnie prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej i znacząco spadnie ryzyko inwestowania, zwłaszcza w polskie aktywa, te związane z ryzykiem. Dlatego też moim zdaniem to, co się teraz dzieje, będzie kluczowe i niezwykle istotne i moim zdaniem bardzo wiele zależy przede wszystkim od zachowania euro-dolara. Jeżeli euro-dolar pójdzie dalej w górę, to polskie aktywa będą kupowane, a gdyby się okazało, że perspektywy inflacyjne także sprzyjają temu, żeby już dalej nie było podwyżek stóp procentowych, to w takiej sytuacji w naturalny sposób w modelach dotyczących wycen spółek giełdowych będzie to zachęcało do tego, żeby je podwyższać, a to w naturalny sposób dałoby taką presję, kontynuację presji na to, żeby te spółki giełdowe wyciskać jak najwyżej. I jeszcze raz należy przypomnieć, że te odbicie, które trwa już od ponad miesiąca, to jest odbicie od bardzo szerokiej strefy wsparcia, 1250 punktów, 1500 punktów, a inwestorzy wiedzą, że na przestrzeni ostatnich 15 lat każde takie odbicie przynosiło wzrost co najmniej w okolice 2500 punktów, więc jest naprawdę jeszcze 700-800 punktów potencjału na kontynuację wzrostów, czyli naprawdę jest bardzo dużo, więc stosunek potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka jest cały czas atrakcyjny, więc moim zdaniem jeżeli padną opory na indeksach giełdowych, to otwiera się naprawdę bardzo duża perspektywa na kontynuację ruchu w górę, a indeks WIG20 będzie miał jeszcze szansę zaatakować poziom 2000 punktów przed zakończeniem tego roku. Oczywiście przede wszystkim najważniejsza przesłanka, żeby tak było, to kontynuacja ruchu wzrostowego na euro-dolarze. To jest coś, co jest moim zdaniem najistotniejsze. No i oczywiście, i teraz przejdźmy już do odpowiedzi. Gdzie indeks WIG w 2023 roku? Najnowsze prognozy. Wczoraj pojawiła się najświeższa prognoza Goldman Sachs dotycząca tego, gdzie bank spodziewa się indeksu WIG na koniec 2023 roku, w 2023 roku. No i bank spodziewa się, że indeks WIG w przyszłym roku urośnie o 11%. Czyli bank spodziewa się kontynuacji tendencji wzrostowej, spodziewa się, że rok będzie dobry dla indeksów giełdowych, dla rynku akcji. No i moim zdaniem to jest dobra informacja i oczywiście jest to pierwsza taka prognoza rynkowa, do których ja dotarłem na 2023 rok. Wkrótce będziemy zalewani prognozami innych instytucji finansowych na przyszły rok dla polskich aktywów i wszystkich innych. Dlatego będziemy często wracać do tych prognoz, do tych projekcji, a zaczyna Goldman Sachs, który prognozuje, że przyszły rok będzie dobry do inwestowania na polskiej giełdzie. Czy tak będzie? Zobaczymy. No i teraz przejdźmy już do rynków zagranicznych, ponieważ dzisiaj najciekawsze będą informacje o godzinie 14:15 o wskaźniku ADP, czyli wskaźniku dotyczącym rynku pracy tworzonym przez sektor prywatny i w tym wypadku w listopadzie ma być to według mediany prognoz 200 000, odchylenie standardowe 25 000, więc będzie bardzo łatwo określić, czy dane są zaskoczeniem pozytywnym, czy też negatywnym. Moim zdaniem im gorsze dane, tym lepiej dla rynku ryzyka, więc jeżeli mamy długie pozycje i liczymy na wzrost indeksów giełdowych, to módlmy się o to, żeby dane były jak najgorsze. Im gorsze dane, tym lepiej, chociaż oczywiście rynek powinien przede wszystkim czekać na tych całościowe dane, które poznamy w piątek. Poznamy dzisiaj także dane o dynamice wzrostu PKB w trzecim kwartale, jednak to już są dane zweryfikowane i nie powinny mieć większego znaczenia dla rynku, chyba że będzie duża rozbieżność między danymi a prognozami. I o godzinie 15:45 poznamy wskaźnik Chicago PMI za listopad. Jednak moim zdaniem z powodu tego, że w tym tygodniu mamy decyzje, mamy dane z rynku pracy, te dane będą przyćmione i nie będą miały większego wpływu na rynek. I teraz punkty odniesienia, czyli przede wszystkim rynek pieniężny, jako że trwa cykl podwyżek stóp procentowych. Widzimy, że czerwiec
2023 roku. Jest cały czas wskazywany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i mają te stopy osiągnąć swoje apogeum na poziomie dokładnie 5%. To jest punkt odniesienia przed danymi dzisiaj z rynku pracy i przed tymi w piątek. Amerykańskie obligacje wygląda na to, że listopad zaliczą pozytywnie, że rentowności będą się utrzymywać bardzo na niskich poziomach względem tych z ostatnich tygodni, co moim zdaniem sprzyja tezie, że inwestorzy na obligacjach grają na szczyt inflacji, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych także jest już w grze. No i oczywiście to jest pozytywna informacja dla ryzyka moim zdaniem, ponieważ giełdy papierów wartościowych nie lubią podwyżek rynkowych stóp procentowych ogólnie, więc jeżeli rynkowe stopy procentowe spadają, tak jak w przypadku obligacji, no to jest szansa na podwyżki wycen spółek giełdowych. Są też taka fala wzrostowa, którą obserwujemy w ostatnich tygodniach. No i dzisiaj kończymy tydzień i moim zdaniem celem byków powinno być zakończenie miesiąca nad poziomem 4000 punktów. No i dzisiejsze dane z rynku pracy powinny przynajmniej dać nam odpowiedź na pytanie, czy będzie na to szansa. Myślę, że na to szansa jest bardzo duża, zdecydowanie przekraczająca 50%, a najlepiej z indeksów giełdowych cały czas zachowuje się indeks DAX. Widzimy relatywną siłę tego indeksu względem tego, co się dzieje na świecie. I z ciekawostek, zwróćmy uwagę, jak zachowuje się tutaj wskaźnik dotyczący tego, jak zachowują się wszystkie giełdy papierów wartościowych na świecie w porównaniu do zachowania wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego w skali globalnej. To także widać, że ta koniunktura jest ze sobą sprzęgnięta. Wskaźniki dotyczące ocen są dość dobrze potwierdzają tendencje, które obserwujemy na giełdzie papierów wartościowych, więc na razie ten wzrost, który obserwujemy od kilku tygodni, nie jest potwierdzany odbiciem wskaźnika. No i to jest zagrożenie dla popytu na ryzyko, ponieważ tak jakby giełdy papierów wartościowych rozjeżdżały się z oczekiwaniami dotyczącymi tego, co się będzie działo w gospodarce. No i to jest też jeden z tych czynników, który będzie decydował o tym, czy wzrosty indeksów giełdowych na początku 2023 roku będą kontynuowane. Jeszcze dzisiaj poznamy ciekawe dane z rynku pracy z Niemiec o godzinie 9:55, ale moim zdaniem nie będą miały większego znaczenia. Co jest dzisiaj ciekawe, dzisiaj rano Bitcoin zbliża się do poziomu $17,000, rośnie, ładnie kontynuuje tendencję wzrostową, więc w tym wypadku moim zdaniem popyt na ryzyko ma szansę być wspieranym z tego źródła. Euro-dolar także próbuje rosnąć. Nie spadliśmy poniżej poziomu 1,03, co moim zdaniem jest sprzyjającą informacją przed danymi z rynku pracy. I moim zdaniem w tym wypadku popyt na ryzyko powinien to wykorzystać. Ten popyt na ryzyko widzimy także na zachowaniu ceny złota dzisiaj o poranku. Sesja azjatycka powinna przynieść utrzymanie także nad poziomem $8,000 na cenie miedzi, a to jest moim zdaniem kluczowe i niezwykle istotne, żeby tak się stało, żeby miedź wspierała indeksy giełdowe, byki na indeksach giełdowych i ropa naftowa, która cały czas jest pod wrażeniem tego, jak zainterweniował OPEC+, ponieważ zatrzymane zostały spadki i doszło do przebicia dynamicznego poziomu średniej 200-sesyjnej, ponieważ OPEC Plus stwierdził, że zamierza obniżyć produkcję i to doprowadziło do powrotu nad poziom $77, który jest w tym wypadku niezwykle ważnym poziomem, co widać na wykresie. Także myślę, że zapowiada się także ciekawa sesja. Dzisiaj kończymy miesiąc. Indeksy giełdowe będą próbowały wykorzystać to do zamknięcia i utworzenia na wykresie miesięcznym świec o bardzo prowzrostowych, bardzo prowzrostowym charakterze. No i to może być czynnik, który zaważy o losach rynków w grudniu, ponieważ statystyka wspiera popyt na ryzyko. I jeszcze raz przypominam ten wykres, który pokazuje, jak bardzo indeksy giełdowe lubią rosnąć w czwartym kwartale.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która jeszcze teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj pięknego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.